Marmolada, wbrew niepoważnej nazwie, dumny najwyższy szczyt Dolomitów, tej najpiękniejszej części Alp, leżącej w północnej, słonecznej Italii. Znajduje się tu jeden z najbardziej imponujących zjazdów narciarskich w Europie i na świecie. Ma 8,5 km długości, a co ważniejsze, całkowity spadek wynosi 1815 metrów, z czego 1500 w swojej stromszej, czerwonej części. Zaliczyć ten zjazd to sprawa niemal honorowa dla bardzo wielu przyjeżdżających tu narciarzy. A że mało z nich chciałoby wynająć kwaterę u stóp tego szczytu, tak więc dzisiaj pojedziemy tam z miejscowości Arabba, leżącej na słynnej pętli Sella Ronda, o której opowiadałem już w poprzednim filmie. Cała wycieczka z Arabby tam i z powrotem powinna zająć nam jakieś 3–3,5 godziny. Z Arabby startują 3 gondole. 2 z nich wiozą nas właśnie w stronę Marmolady. Trafiamy na całkiem wysoko leżącą przełączkę i ruszamy trasą czerwoną w dół. Na początku jest całkiem stroma, zaraz się wypłaszcza, ale uwaga, zarówno trasa tam, jak i zjazd z Marmolady to, jakby powiedział mój kolega, harde czerwone. Więc mimo, że korci, nie zalecam tej wycieczki początkującym narciarzom. No i mamy stare dwuosobowe krzesełka, zupełnie jak na Kasprowym. Ten płaski odcinek wije się przez coś w rodzaju plateau. W ładną pogodę sielsko tu i naprawdę pięknie. A przy małej ilości ludzi naprawdę warto poczuć ten klimat. Dojeżdżamy pod, bardziej już nowoczesne krzesło i wspinamy się na kolejną, nieco już niższą przełączkę. Z tyłu widać już północne stoki Marmolady z resztką lodowca. Nas czeka długi, czerwony zjazd. Ponieważ stąd widać trasę zjazdową z Marmolady, co logiczne, czerwona, którą jedziemy, jest dobrze widoczna z tamtej strony. Ten zjazd do najtrudniejszych nie należy. Zjeżdżamy do doliny i dalej poruszamy się wzdłuż asfaltowej drogi, która łączy miejscowości przez wysoką przełęcz. Dalsza część wspólna z długim zjazdem z Marmolady jest zupełnie płaska. W dolnej części nie ma wzdłuż niej żadnego wyciągu, więc jeśli miniemy talerzyki, powrót na nartach możliwy jest tylko przez Marmoladę. Wydawać by się mogło, że to dobre miejsce na kwatery. Są nawet dobre oferty w hotelach, ale niestety to taki zakamarek bez wyjścia. Wydostanie się stąd zarówno na nartach, jak i samochodem jest strasznie czasochłonne. No chyba, że ktoś każdy poranek chce zaczynać na Marmoladzie. Nas teraz czeka duży wjazd gondolą, a właściwie 3, bo po drodze mamy 2 stacje przesiadkowe. Nic dziwnego, to 1800 metrów. Na drugiej przesiadce możemy zwiedzić najwyżej położone w Europie muzeum poświęcone I wojnie światowej. Wreszcie jesteśmy na szczycie. Z tarasu na dachu stacji rozpościera się taki przecudowny widok. Zwłaszcza, że dzisiaj pogoda jest idealna. Ale też w końcu czas skończyć podziwianie i zabrać się za zjeżdżanie. Wychodzimy na płaski, idealnie przygotowany dla narciarzy placyk, gdzie można uporządkować i podopinać sprzęt. Zgromadzony tłumek zdaje się nie śpieszyć. I jeszcze kilka zdjęć, no i pomału czas ruszać. A sama trasa faktycznie jest całkiem długa. Nie należy też do najłatwiejszych czerwonych. Na pewno nie jest tu łatwiej niż na goryczkowym. No ale kwestia oznaczeń trudności tras w różnych krajach i rejonach to sprawa skomplikowana. Na początku zjeżdżamy po lodowcu. Zdaje się, że niewiele go tu już zostało. Jest zaledwie parę minut po 11. Słoneczko, lekki mróz, bezwietrznie, warunki idealne. Ale niestety, mimo wczesnej godziny, trasa jest już dość zryta. Zdaje się, że jest tak dlatego, że jest tu dość trudno. Część zjeżdżających wygląda na stremowanych. Zjeżdżają więc powoli, zachowawczo, zapierając się i orając stok. Zjazd jest naprawdę dość długi. Duża część robi odpoczynki, gromadząc się w grupach, głównie przed trudniejszymi miejscami. Śniegu jest naprawdę mało, choć to przecież połowa stycznia.
Już w górnej części trasy pracują armatki, a i to zdarzają się miejsca, gdzie wystają kamienie. Bez sztucznego naśnieżania, mimo tej wysokości, nie byłoby tu szans na zjazd. Stromsze odcinki są gdzieniegdzie poprzerywane trawersami. Podobno zjazd z Marmolady ma swoich oddanych fanów, ale też sporej części zupełnie się nie podoba. Krajobrazowo jest tu na pewno rewelacyjnie, ale żeby czerpać pełną przyjemność z jazdy, trzeba spróbować być tu z samego rana. W końcu dojeżdżamy do połączenia z Czerwoną, którą już jechaliśmy. Dalej możemy zjechać jeszcze 300 metrów w pionie i prawie 3 km długości. Jednak jeśli miniemy talerzyki i nie podjedziemy asfaltem do góry, czeka nas kolejny zjazd z Marmolady. Tu mała podpowiedź. Do gondoli z powrotem na Selarondę koniecznie musimy skręcić przed talerzykami w lewo, tak żeby dojechać do dolnej stacji krzesełek. Ci, którzy się zagapią, muszą niestety z powrotem pod górę podjechać wolnym talerzykiem. Ej tam, poczekajcie na kamerzystę! No wreszcie znów w komplecie, możemy ruszać z powrotem. Czeka nas teraz powrót tą samą trasą. Tylko odwrotnie, tam gdzie były wyciągi zjeżdżamy, a wzdłuż tamtych zjazdów podjeżdżamy. Szybko trafiamy na pierwszą przełączkę i czeka nas czerwony zjazd. Uwaga, ten miejscami jest naprawdę stromy. Według alpejskiej wyceny, jeśli jest szeroko, a trudny odcinek jest dość krótki, nie trzeba podnosić trudności całej trasy. No a poza tym kto by tu przyjechał, gdyby łącznik oznaczyli na czarno? Docieramy ponownie na sielskie malownicze plateau. Aż miło posiedzieć na wyciągu, kiedy wokół tak piękne widoki. Gorzej, że wszystkie te krzesła nie mają kopuł. Chyba nie zawsze pogoda jest tak idealna. No ale dziś akurat jest. Teraz czeka nas długi, łagodny odcinek Niebieskiej. Pomimo, że jadące w górze dwuosobowe krzesła mają bardzo małą przepustowość, to i tak większość z nich jedzie pusta. Mijamy stację kolejki i kierujemy się w stronę zjazdu do Arabby. Tu mamy do wyboru kilka wariantów. Możemy wybrać pomiędzy trasą czerwoną a trasą czarną. Ta widoczna na filmie jest czerwona. Zjeżdżamy tam, gdzie zaczynaliśmy i kończymy naszą wycieczkę. Jeśli się podobało, dajcie łapkę w górę, a i sub nie zaszkodzi. Będzie więcej motywacji do składania kolejnych filmów. Dzięki i do zobaczenia.